Jak jestem blondynką z powrotem. Jak to wygląda? To jest prawda. Czy jesteście gotowi naprawdę? Hello! My name is Asia. Witajcie na moim kanale. Dawno nie rozmawialiśmy, więc dlatego jestem. Wreszcie macie content. Bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. Chciałam pogadać z wami o paru rzeczach. Pamiętam parę pytań z moich innych pozostałych filmików, na które nie odpowiedziałam. A chciałabym odpowiedzieć, bo jest to dosyć interesujące. Lepiej późno niż wcale, tak mówią, nie? W ostatnim filmiku miałam różowe włosy. Ale duchem jestem blondynką, więc jakby nie ucieknę od mojej natury. Jakby nie patrzeć. Chciałam odpowiedzieć na pytanie, bardzo ciekawe. Znaczy bardzo ciekawe. Odpowiedź jest w sumie prosta. Czemu wybrałam Holandię? Jako pierwszy, który mi odpowiedział, był z oferty z Holandii. Wysyłałam CV do ofert z Niemiec, z Belgii. Z Belgii i Niemiec. Byłam tam nastawiona na szybki wyjazd z Polski po prostu i pracę, zarobić dobre pieniądze i po prostu stworzyć sobie nowy start. Po co mam wybierać, skoro już jakby mam odpowiedź, mam solucję na moją potrzebę, więc po prostu tu przyjechałam do Almer. To właśnie dlatego. Nie ma jakiś, nie jest to, że ja zawsze chciałam tu przyjechać. Znaczy myślałam sobie, że no Amsterdam w końcu, Rotterdam, Den Haag. No Holandia jest małym krajem, ale ma bardzo fajne miejsca. Fajne miejscowe. No wszędzie blisko tak naprawdę, bo to jest, mimo to, że Polska jest w centrum Europy, to trudniej się podróżuje z Polski niż stąd. Cenowo też to wygląda zupełnie inaczej. W miarę jakby kosztów do twojej wypłaty. No tu jest jednak, jak się o euro zarabia i kupuje, no to jest lepszy ten standard życia. Chciałam wam krótko opowiedzieć, czemu tu zostaję, czemu tu zostałam w sumie. Jeszcze przed moim wyjazdem do Polski na tam tydzień czy 10 dni, czy no coś tam około tego, bardzo się zastanawiałam, czy rzeczywiście chcę tam wracać do Polski. W mojej głowie ani na moment nie pomyślałam, że chcę wracać na stałe do Polski. W momencie, kiedy człowiek zasmakuje tego lepszego standardu życia, więcej możliwości na rozwój, na naukę języka, na wyższą wypłatę na przykład, czy podróżowanie również, poznawanie nowych ludzi, środowiska i nic go nie trzyma w swoim kraju rodowitym. To była moja sytuacja i jest nadal. Tak jak życie w Polsce nie było dla mnie za bardzo logiczne, tak tutaj czuję, że to ma sens i jest logiczne. Jak mówię, tak jest. Jakby nie patrzeć. Moje relacje z ludźmi, których tu poznałam. Wpierw chciałam powiedzieć o emigrantach. Na emigrację przyjeżdża, jakbym miała to powiedzieć, od największej ilości ludzi do najmniejszej jakby grupy. To mamy Hiszpanię, Latynoameryka,
Polska, Rumunia, Portugalia, a z takich mniejszych grup, no to jest Turcja, Ukraina, Słowacja, Litwa, Włochy. Ze wszystkimi dobrze się zawsze dogadywałam, pomijając jakieś mocne charaktery, to nie zawsze z tego wyjdzie coś dobrego. Moje ogólne doświadczenie z emigrantami jest bardzo pozytywne. Generalnie. Każda nacja tutaj wydaje się jak taka rodzina. Najwięcej do czynienia mam w pracy i no oczywiście tu, gdzie mieszkam. Bo się przeniosłam, tak by the way. Zmieniłam pracę i zmieniłam agencję, znowuż. Ale to tak nawiasem mówiąc. Bardzo fajnie jest jakby poznawać kultury i chłonąć z tych kultur takie... Może też jako taką ciekawostkę, ale jako też sposób życia, radzenia sobie z problemami, różne podejścia ludzi. Nauczyłam się nie generalizować ludzi. Każdy kraj wywodzi się z innej historii i są jakieś uprzedzenia w stosunku do danej kultury i ma to podstawę, aczkolwiek tutaj się dowiedziałam, że to zdecydowanie bardziej zależy od człowieka niż od nacji, z której pochodzi. To otwiera po prostu głowę. Mi otworzyło głowę. Może sprostuję. Każda nacja ma swoje charakter trady, w sensie ma swoje cechy, które są bardzo powszechne i nie chcę wymieniać konkretnych stereotypów, nie jest to mój cel. Stereotypy są powierzchowne. Jak oceniasz ludzi tylko po tym, co jest z wierzchu, no to często można się pomylić i no się przejechać na tym. Albo się zdziwić pozytywnie. Ludzie są zupełnie inni niż myślimy. I to jest fajne. Chodzi mi o to, żeby nie kierować się uprzedzeniami, będąc tutaj i widząc, jak ludzie się zachowują. Również zauważam stereotypowe zachowania różnych nacji, które dodają uroku wszystkiemu. Jak jestem Polką, moja głowa jest taka zamknięta w takim pudełku, polskim pudełku. Co mam na myśli mówiąc o tym? To jest takie wyjście z tego pudełka i zobaczenie, że są inne pudełka i w nich są i też inni ludzie. Jest też przestrzeń jakby pomiędzy tymi pudełkami. Ale pamiętajcie też to, że trzeba być uważnym i zwracać uwagę na swoje otoczenie, nauczyć się odróżnić ludzi, którym można ufać i którym nie można ufać. Stawiać bardzo jasne granice. To taka uwaga ode mnie. Jest to ciekawostka, tak jak mówię, ale trzeba stawiać jasne granice. To tak w ramach sprostowania edytująca Joanna. Poznałam muzyków, artystów. Rebeka, moja znajoma z firmy, w której pracowałam, robi cudowne tatuaże. Piękne. Zrobiła mi pszczółkę. Właśnie ona jest ze Słowacji. Jedną Portugalkę, jednego Portugalczyka, którzy robią muzykę. Link i Kilate. Też wam dam link w opisie. Obczajcie sobie. Dali mi trochę jakby swojego doświadczenia, jeśli chodzi o art industry i o muzykę. Jak na razie to tutaj sobie przebywam. W Amsterdamie. To są takie obrzeża Amsterdamu, można powiedzieć. 10 minut do centrum. 15. No. No i planowałam się z wami przejść w sumie. Pogadać wam widoczki. Jak za starych, dobrych czasów. Mieszkam niedaleko Almer, tak w ogóle. Lecimy chyba, nie? Chyba. Na pewno. Tu mamy hotel Campanile. Byłam w podobnym hotelu, jak wracałam do Polski. Jechałam do Polski na urlop. I się okazało, że nie mogę wsiąść do samolotu, bo zapomniałam, że jeśli
że potrzebuję paszportu do lądowania w UK. Nieważne, że z przesiadką, no ale trudno. Fajnie było. With these wonderful consequences, now I'm going to hotel because it appears that the airport is closing. My life is really precious for me, so I decided to go to the hotel. I'm here at the hotel. There is a fuming red ball above the bed. Here you have the bed for the queen, which is me. Jump around, jump up and get down. Beautiful mirror. I like the bathroom actually. You have the shower, the toilet. Yeah, everything you need. I will show you the outside. Looks like in fucking horror movies. Even the look isn't that good. I'm scared, kurwa. One trip to Poland. I'm so fucked up. And I'm not even there. I can just sit here and talk with myself. I think I will go to sleep. The most important thing is that I think I'm safe here. I just imagine somebody standing here. Your attention, please. For security reasons, keep close watch on your I'm in Polanda. Polonia. My journey is only beginning. My babes and bebes. Na pewno mnie to czegoś nauczyło. Tu mamy piękny park i posąg czegoś. Piramid. Jan Gosen. It was the guy that made the thing. W ogóle tutaj te drogi rowerowe. Jak jesteś w Amsterdamie po godzinie, jakby jak ludzie kończą pracę o 16, 17, coś takiego, to jest jazda. Jeśli nie jedziesz jakby szybko z tempem wszystkich, jak w linii, jak na drodze zwykłej takiej ruchu, no to giniesz, nie? A tu jest metro, gdzie zaraz kupię bilet i sobie pojedziemy do centrum. Kaśma plaza. Bileto. Stop. O kurwa, metro. I tym sposobem jesteśmy znów w Amsterdamie. Smells like weed. Jesteśmy po drugiej stronie jest Central Station, zasłanięte przez jakiś inny budynek. A tutaj mamy jakiś gościu. Bardzo ładny swoją drogą. Widziałam, że w Amsterdamie przy takiej mocnej zimie zamarza rzeka i ludzie normalnie sobie na łyżwach sobie jeżdżą po rzece. Chciałabym to zobaczyć. Miasto ładnie przystrojone na święta. Też. Panowie przede mną palą punta. Zaraz się nie powiem, że nie. O, widzicie ile rowerów? To jest masakra i znajdźcie się w tym tłumie rowerów, jak ludzie... No to jest dosłownie jakieś szaleństwo. Nie mam pytań. Rowerowe dramy. Moje ulubione. Moje doświadczenia z tubylcami były takie i pozytywne, i negatywne w sumie. Negatywnych może zacznę. Tak, jeśli nie mówisz po holendersku, to ludzie tubylcy raczej mają do ciebie trochę sceptyczne podejście.
nie mówią aż tak dobrze po angielsku, ale mówią na pewno lepiej po angielsku niż na przykład Hiszpania. Chodzą do ciebie trochę z góry wtedy, bo traktują cię jak turystę. Ogólnie traktują tu ludzi, co mówią po angielsku, no to traktują jak turystów tutaj. No i trochę racja. W Polsce by było to samo. W każdym kraju, myślę. Jakby jak ktoś przyjeżdża do kraju i mówi po angielsku, w kraju, który nie jest anglojęzyczny, to wiadomo, że no, jest to turysta przyjezdny po prostu. Także no trochę się nie dziwię w sumie, tak jak o tym myślę w tej chwili. Czy dużo pozytywnych wrażeń. W pracy na przykład ludzie są bardzo mili, są bardzo uprzejmi na pewno. No i w centrach dużo większych miast są milsi. Na przykład Amsterdam jest takim miejscem otwartym do ludzi. O, dobra muza. No a z takich pozytywnych doświadczeń na pewno jedna taka sytuacja. Pojechaliśmy sobie zjeść taki ala piknik, coś sobie na powietrzu zjeść się, przejechać rowerkami. Gościu, z którym wcześniej się przywitaliśmy, no takie wiejskie tereny bardziej, podjechał do nas vanem. I wyobraźcie sobie, że poczęstował nas ciastkami i kawą. Krótko z nami pogadał o pobycie tutaj i tak dalej. Zwykłe takie interakcje nawet w sklepach czy w no takich, no nie wiem, u okulisty jak byłam, czy w sklepach, czy na ulicy też. Ludzie są otwarci. No. I tym sposobem wracamy do Diemen, my hometown. Miło było. Może jeszcze coś dogramy. Ale nie wiem. Welcome to the candy shop. We have lollipops. Oh, it's my homie. He's doing a dance move. A teraz, że jest okres świąteczny, dostaliśmy z pracy, z firmy WZ, paczkę świąteczną i zrobimy sobie mały unboxing. Otworzymy ją razem. Patrz jaki bajerancki nożyk. To się nazywa pudło. Jakby nie patrzeć. Manisha. Beste kolega. Het was weer en bijzonder da. Ja, Shano. Milk Chocolate. Taste test. Specjalnie dla Was, moi ukochani robaczki. Reksiniątka. Reksiniątka mojego kochana. Oj, dziękuję za oglądanie. Zostawcie subskrypcję, lajka w górę, w rękę, nogę, w mózg na ścianie. Tak serio, to dzięki, że oglądacie. Jeśli dotrwaliście do tego momentu na filmiku, szacun. Mleczna. Rzeczywiście. Słodkie kubeczki. Hello Winter. Orzeszki. Podpałka do
choinka, ogniska domowego w takiej formie, bitą śmietanę, czekoladę. Wyobraźcie sobie to połączenie. Ciasteczka, hazelnut. O, to jest czoko. To sobie wyobraźcie, to i to. Naraz. Drewno. Czy kiedykolwiek dostaliście od swojego pracodawcy drewno? Pachnie jak drewno. Smakuje jak drewno. No czego więcej chcieć tak naprawdę. Najlepszy prezent pod choinkę. Choinka z drewna, drewno, drewna. Wszystko, czego dusza zapragnie tak naprawdę. Szczęśliwego nowego roku. Jak najwięcej bitej śmietany w waszym życiu. Czekolady. Ciasteczek. Drewna. Drewno. Niech drewno będzie z wami. Wesołych świąt.